Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałem opowiedzieć Wam o algach, które zaatakowały rzekę Kłodnicę. To powtarza się rokrocznie od 2022 roku jest problemy. Jakie problemy algi, co to są algi, jakie z tym są związane problemy dla wędkarzy, dla ludzi, dla zwierząt. Zrobiłem osobny filmik, możecie sobie przejść w filmiki. Ja Wam tutaj wrzucę ten filmik, tak że będziecie widzieli i wiedzieli, gdzie to jest. Rzeka Kłodnica w Polsce jest w południowo-zachodniej części. Proszę bardzo, tak wygląda rzeka Kłodnica. Jaki tu jest problem? Kłodnica jest zanieczyszczona solankowymi wodami z kopalni, przez co namnaża się alga złota, której toksyny są szkodliwe dla środowiska i wodnego, i środowiska zewnętrznego, na przykład dla zwierząt i dla ludzi. Jak ta alga wygląda, już Wam pokazuję. Widzicie, tutaj jest mikroskopowe. Tak wygląda ta alga. Oczywiście to jest mikroskopowy taki glonik. Podciągnięte jest podglony. W filmiku poprzednim możecie zobaczyć wszystko o algach, już tam powiedziałem. I nagromadzenie się tego i zakwit, jak to się mówi, zakwit alg, powoduje to różnego rodzaju konsekwencje z brakami tlenowymi, zmianą pH wody i jak również wydzielaniem toksyn przez algi, które są toksyczne dla ryb i ryby wtedy sną, mogą atakować skrzela, oczywiście te toksyny, mówimy o toksynach, przedostają się do organizmu rybiego i powodują śnięcia w wyniku niewydolności na przykład oddychania i tutaj zobaczcie, tak wygląda, macie po lewej stronie tutaj, tak wygląda nagromadzenie się właśnie i zakwit tych alg, które macie po prawej stronie. I ten incydent się powtarza, ten incydent się powtarza bardzo często. Co powodują te algi? Tutaj macie po prawej stronie, proszę bardzo, śnięcia ryb, wynik działania algi. Ale nasi naukowcy stwierdzili, że będą z tymi algami walczyli i w tym roku, znaczy już parę lat wcześniej też, bo śledzę sytuację na bieżąco, wlali do rzeki Kłodnicy perhydrol. Perhydrol. Wiecie, co to jest perhydrol? Nazwa jest bardzo, bardzo chemiczna. Perhydrol to jest nic innego jak dobrze nam znana woda utleniona, tak? H2O2. Taki wzór ma nasz perhydrol, czyli woda utleniona. Oczywiście roztwór był dopasowany, znaczy dobrany do problemu z istniejącymi algami. Zawartość alg na przykład liczy się pobierając litr wody z algami. Tam szacunkowo oczywiście się liczy, ile w tym litrze wody algi występuje. Ostatnio obliczyli, że jest 30 milionów występuje w jednym litrze i zastosowano roztwór, bo to się 12 mg na 1 litr wody. Oczywiście trzeba było obliczyć, ile tej wody płynie. To jest nie takie proste, jak to się ludziom wydaje. Wlać substancję do wody. Wcześniej były prowadzone próby z roztworem 15 mililitrów, może mililitrów. W tym przypadku będzie to samo. Na 1 litr wody to już fachowcy obliczyli, służby chemiczne wylali to do rzeki, żeby właśnie zapobiegać takim oto, jak tu widzicie, wzrostom. Komary mnie tutaj żreją. Tutaj obok siedzi pan
pan Juras, ale pan Juras nic, Zdzichu Juras nic nie mówi, on jest taki cichociemny, podjada sobie tam, popija herbatkę i no, no i mnie trochę irytuje tym swoim niemówieniem. Nie skupiamy się dzisiaj na algach. O algach zrobiłem osobny filmik, możecie sobie to śmiało zobaczyć na moim kanale Rybol Fanatyk. Opowiem Wam teraz ogólnie o perhydrolu, czy ta substancja, która wlewana jest do wody, co nam szkodzi, czy nam zaszkodzi, co się z tym dzieje. To jest normalnie nadtlenek wodoru, nie ma zapachu, jest bezbarwny, ale ma właściwości żrące. Jeżeli roztwór jest o dużym stężeniu, to już możemy się na przykład poparzyć. Zostawia takie, jak się kiedyś ktoś polał wodą utlenioną w takim większym stężeniu, to takie białe ślady zostawia na skórze. Do czego jest używany? No, używany jest przeważnie, jest dużo właśnie może takich możliwości wody utlenionej. Łącznie wiem, że niektórzy ludzie w jakimś tam rozcieńczeniu pili tą wodę utlenioną pili. Wiadomo, wlewają sobie do ucha, jak są przeziębieni, tam jacyś lekarze, znachorzy takie różne sztuczki opowiadają, ale nasi ludzie w walce z sinicami użyli tego do po prostu odkażenia wody, bo też tak można robić. Jest w przemyśle chemicznym, jak dobrze wiecie, w kosmetykach można płukać jamę ustną, odkażać rany, służy do produkcji barwników, do wytrawiania kości, jak tam niektórzy sobie robią te preparaty takie myśliwskie do wytrawiania i te kości nie są żółte, tylko robią się eleganckie białe, składnikiem detergentów wybielających oczywiście wiemy, neutralizacja, oczyszczanie ścieków, no i tam jeszcze w lecznictwie w większym stężeniu używają na przykład do wytrawiania brodawek. To możecie sobie o tym poczytać. Dezynfekcja, rozjaśnianie włosów. No, pamiętacie, jak się natlenione mówi, idę się utlenić i polali sobie wodą utlenioną włosy i takie żółte albo rude plamy takie były. W rolnictwie, sadownictwie stosowany jest jako środek ochrony przed grzybami i bakteriami, ponieważ ma właściwości zabijające, odkażające. Co on robi w sinicach? Co on robi w sinicach? Tu sobie weźmiemy tą rybę. O, tutaj macie te sinice. On bardzo utlenia środowisko, co doprowadza do na przykład pękania błon komórkowych, zmianę DNA w sinicach, co w dalszej części powoduje ich obumieranie. Masowo obumierają, opadają na dno i tworzy się taka materia organiczna i ona spływa gdzieś tam do morza, albo po prostu zanim dojdzie do tego morza, porozkłada się gdzieś i po prostu zniknie, rozłoży się przez różnego rodzaju związki i z tego powstaje oczywiście azot i dlatego jeżeli się zastosuje to w zbiorniku zamkniętym, bezprzepływowym, może nastąpić zaazotowanie zbiornika, czyli nadmiar azotu będzie, właśnie dlatego, że przy obumieraniu tych sinic czy glonów, bardziej się skłaniam do sinic, może zbiornik być zaazotowany. No oczywiście to jest przemijające. On bardzo szybko rozkłada się wody, tym bardziej, że w temperaturach gdy jest woda cieplejsza, on bardzo szybko się rozkłada, także
Nie jest długi czas szkodliwy, zabija również i pożyteczne glony i zabija także fitoplankton i zooplankton, co jest bardzo ważne. W każdym bądź razie to jest chwilowe, ten zooplankton, fitoplankton szybko się odbuduje. Prawdopodobnie sinice, jednorazowa dawka nie wystarczy po prostu na zabicie tego, czy tam jednorazowa pomoc taka doraźna, nie tego. Zobaczymy, może woda się ochłodzi, trochę tego glonu jest unieszkodliwionego, także może będzie mniej śnięć. Mówimy cały czas o perhydrolu, czyli o naszej wodzie utlenionej, jeżeli wlejemy ją do wody, czy ona będzie szkodliwa i toksyczna? Nie, ona po prostu bardzo szybko się, tutaj mam na głowie, nie wiem czy widzieliście, ona po prostu bardzo szybko się rozłoży, rozłoży się na tlen, rozłoży się na wodę. Nie wydaje mi się, żeby on się kumulował gdzieś tam w dnie, czy gdziekolwiek. Także myślę, że perhydrol jest dobrym wyborem i jako taka, wiecie, jako takie jednorazowe, takie unicestwienie właśnie tych glonów, żeby zapobiec rozwojowi na przykład przyduchy albo nadmiernej ilości masowego śnięcia ryb, tak, do tego może się przyczynić. Problemem jest ta zasolona woda dostająca się do tej rzeczki z kopalni i dlatego takie właśnie wysoka temperatura prowadzi do tego, że ta alga się bardzo szybko rozwija. I jedyny sposób, żeby z nią walczyć to jest właśnie ten perhydrol. Będziemy śledzili dalej. Będziemy śledzili sytuację, jak będzie się rozwijała dalej. Myślę, że sytuacja jest już opanowana w tym roku i śnięcia będą w mniejszym stopniu i jeżeli poradzimy sobie z algami, no to i wystąpią śnięcia, to zobaczymy, na kogo teraz będzie się zganiało śnięcie ryb, jeżeli śnięcia ryb wystąpią, a teraz w Polsce są upały, czyli może to niedługo nastąpić. Oczywiście wszystko śledzę na bieżąco, także jeżeli będą jakieś informacje, co tam do pogłowia ryb, to wszystko Wam przekażę. A tymczasem pamiętajcie, ryba nie myśli, ale swoje wie. Zapraszam na kanał, zapraszam do dyskusji. Film o algach, czy nam szkodzą, czy nie, jest na kanale. Możecie sobie poszukać w playlistach, zobaczyć. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, zdrówka i takich ryb. O, zabrakło mi kamery na takie. Wodą cześć!